Cześć, witam Was serdecznie na kanale Projekt na Piątkę. W kolejnym dniu pracy przy przyczepce. Dzisiaj będę chciał wykonać łóżko, które tutaj, a w zasadzie połowę łóżka, siedzisko po tej stronie, które będzie obudowywało ten oto zbiornik na wodę. Mam już pewną koncepcję, jak bym chciał to zrobić, natomiast nie ukrywam, nigdy w życiu tego wcześniej nie robiłem. Jest to pierwszy taki temat w moim przypadku, więc nie do końca jestem pewien, czy to, co wykonam, się uda, czy to mi wyjdzie. Więc zabieram się za przygotowanie elementów, które będą mi niezbędne do wykonania właśnie tej zabudowy. Ok, elementy mam powycinane. Zważyłem sobie na razie to, co mam przygotowane. Jak się okazało, waży to 200 kg, więc bardzo mało. Jeszcze tutaj oczywiście kilka elementów dojdzie. Zważę sobie później jeszcze cały ten kufer, ten kawałek zabudowy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie on naprawdę bardzo lekki. Zobaczymy tylko, jak z wytrzymałością. Ja jestem dosyć szczupły, więc mam nadzieję, że się pode mną nie zawali. Jeśli chodzi o koncepcję, którą chciałbym tutaj zrobić, i w tym momencie mój mikrofon się rozładował, o czym przekonałem się dopiero na etapie montażu tego odcinka, ale oczywiście to nie jest żaden problem, ja świetnie umiem czytać z ruchu ust, także jeszcze raz Wam tutaj opowiem to, co chciałem Wam wtedy przekazać. A więc jeśli chodzi o koncepcję, którą chciałbym tutaj zrobić, to jak widzieliście w poprzednim odcinku, przygotowałem sobie i wyciąłem już takie elementy. Są to takie, nazwijmy je, żebrowania, czyli takie wsporniki, które będą podpierały siedzisko, oraz listwy, które będą wzdłuż siedziska. Plan jest taki, żeby wsporniki ustawić w ten sposób, zabudowując zbiornik na wodę. Ustawiając je w ten sposób, myślę, że skutecznie będą właśnie podpierać siedzisko. Tutaj została zastosowana sklejka 10 mm. Wydaje mi się, że będzie ona wystarczająco wytrzymała. Wykorzystam fakt, że ustawiając te wsporniki właśnie tak jak widzicie, o ile ta sklejka jest dosyć wiotka w płaszczyźnie poziomej, to jest bardzo sztywna w płaszczyźnie pionowej i wygięcie jej w pionie jest już bardzo trudne i chciałbym właśnie ten fakt wykorzystać. Listwy natomiast będą łączyły te wsporniki zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do łączenia elementów wykorzystam takie oto właśnie plastikowe łączniki kątowe. Są one bardzo lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Do ich przykręcania postanowiłem wykorzystać wkręty do drewna o długości 10, 16, 20 mm, w zależności od tego, który element będę chciał ze sobą skręcać. Natomiast jeśli chodzi o grubość wkrętów, wybrałem wkręty 4, ponieważ były to najgrubsze wkręty do drewna, jakie znalazłem, które jednocześnie były krótkie, miały 12 mm. Zależało mi na tym, aby wybrać wkręty, które będą miały możliwie najgrubsze to uzwojenie wkręcające się w drewno, po to, aby one jak najmocniej trzymały. Zbiornik natomiast musi stać w ten sposób, ponieważ w tym momencie tylnej części znajduje się wgłębienie w dnie, które idealnie mi pasuje i znajduje się nad tymi grubymi śrubami trzymającymi skorupę przyczepy z ramą, dzięki czemu uniknę punktowego nacisku na dno zbiornika. Ok, zacznę od skręcenia ze sobą tych dwóch listewek. Jedna jest troszeczkę szersza, o centymetr, bo oczywiście to będzie w ten sposób, albo w ten, jeszcze zobaczę, bez znaczenia w sumie. Więc zabieram się za skręcanie pierwszego elementu.
Konstrukcję siedziska mam już wstępnie skręconą, natomiast kształt tego zbiornika wymusza, aby te żebrowania były w konkretnych miejscach i rozmieszczając je w ten sposób będę musiał dorobić jeszcze jedno takie żebrowanie. Natomiast w tylnej części zbiornika pozostaje dosyć duża przerwa pomiędzy nimi, dlatego będę chciał tutaj jeszcze wstawić jedno takie żebrowanie, aby one były gęściej i to obciążenie było bardziej równomiernie rozłożone. Drugą ważną rzeczą, która przyszła mi teraz do głowy, jest kwestia termoizolacji zbiornika, ponieważ pomyślałem, że gdy wleję do zbiornika zimną wodę, a przy czepce będzie stosunkowo ciepło, to ten zbiornik może zacząć się pocić i wtedy wilgoć będzie spływać po jego ściankach na dół, zamakając mi między innymi konstrukcję właśnie siedziska oraz podłogę. Także będę chciał go zaizolować, żeby zapobiec temu zjawisku. Ok, zbiornik zaizolowany. Powoli tutaj trochę się robi jak w statku kosmicznym. Tak mi to wyszło. Jestem nawet całkiem zadowolony z tego, jak to poszło. Tutaj zostawię sobie jeszcze niezaizolowany fragment i tak samo ten fragment już sobie dociąłem, ale on nie jest jeszcze przyklejony. Zostawię go w ten sposób, ponieważ będzie tutaj jeszcze osprzęt do tego zbiornika i nie wiem na ten moment, gdzie dokładnie go umiejscowię. Także myślę, że na ten moment temat zbiornika mam załatwiony. Nie będę na razie nic więcej z nim robił. Dalsze prace z tym zbiornikiem pewnie dopiero będą miały miejsce, jak będę robił tutaj całą tą instalację wodną. Natomiast ja w tym momencie biorę się już za skręcanie tego łóżka, tej kanapy i obudowywanie tutaj tej części zabudowy tego zbiornika.
No dobra, czas na małe podsumowanie. Pokażę Wam, co tutaj wyrzeźbiłem z moją pierwszą zabudową. Skleciłem taką oto konstrukcję. Myślałem sobie w ten sposób, że tutaj zrobię właśnie takie żebrowania, na które przyjdzie sklejka. Ta sklejka jest bardzo lekka i takie jedno żebrowanie naprawdę bardzo niewiele waży, a dzięki temu, że one są dosyć gęsto, to będę mógł tutaj na wierzch dać bardzo, ale to bardzo cieniutką i lekką sklejkę. Tutaj będzie front. On będzie z każdym z tych żebrowań skręcony takim właśnie kątownikiem i dodatkowo jeszcze tam na dole. Jest to całkiem solidny fragment tej zabudowy i w płaszczyźnie pionowej to jest nie do wygięcia oczywiście, no bo o ile tutaj tak możemy trochę to wygiąć, no to więc wykorzystam ten fakt i przykręcę tą zabudowę do listewek, które trzymają podłogę. Myślę, że to znacząco usztywni całość. Natomiast dał się we znaki fakt braku doświadczenia w robieniu właśnie takiej zabudowy. Niestety nie udało mi się tutaj przewidzieć wszystkich elementów i teraz okazuje się, że z tej strony tutaj mam wlew do wody i to wszystko fajnie się trzyma, fajnie jest zabudowane, tylko tutaj nie mam miejsca, jak przeprowadzić, czy to z jednej, czy z drugiej strony, nie będzie miejsca, żeby przeprowadzić wąż do zasilania i oczywiście mógłbym zasilanie wody zrobić z tej strony, ale z tamtej strony jest oryginalne przyłącze, a tutaj musiałbym wiercić dodatkowy otwór i tylko taki na zacisk, takie przyłącze na zacisk montować, więc wolę to zrobić tutaj. Poza tym generalnie przeprowadzanie jakichkolwiek przewodów byłoby problematyczne, o ile taki cienki przewód jeszcze się tutaj gdzieś zmieści, no to jeśli będzie trzeba przeprowadzić coś większego, no to będzie z tym problem. Jak widzicie, cała konstrukcja jest na tyle sztywna i wytrzymała, że nawet bez przykręcania tych elementów z tej strony do frontu można bez problemu sobie tutaj na tym siedzieć, nic się nie dzieje, nic się nie kiwa. Jest to naprawdę wytrzymałe i stabilne. Natomiast te błędy konstrukcyjne, które tutaj wyszły w trakcie, a w zasadzie po zrobieniu tej zabudowy, sprawiają, że nie jestem zadowolony z tego efektu, więc będę chciał troszeczkę go zmodyfikować i wymyśliłem sobie takie rozwiązanie, że w tych żebrach, które idą sobie tutaj, czyli raz, dwa, trzy, obetnę je w tym miejscu, nie będzie tych elementów, natomiast we froncie, który tutaj przychodzi, przykręcę i przykleję taką listwę wspierającą te listewki. Myślę, że będzie to równie wytrzymałe, a w dodatku będzie chyba też troszeczkę lżejsze, ponieważ odpadną mi tutaj te trzy elementy. Także na ten moment ogólnie jestem zadowolony, ale ta zabudowa tego siedziska wymaga tutaj jeszcze drobnych poprawek. Zatem kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to będzie właśnie poprawa tej konstrukcji.